Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, dzisiaj taki luźniejszy odcinek, połowimy sobie rybki, otworzymy sobie tutaj te ornamenty, które mamy, zobaczymy co tam ciekawego dropnie, no i chyba jeszcze coś tam zobaczymy ze skrzynkami jak stoimy, pogadamy sobie może też troszeczkę o KVK moim, to będzie taki luźniejszy filmik dotyczący, wiecie, całego Rise of Kingdoms, tym bardziej tak jak widzicie rocznica się tutaj pomalutku rozkręca, postawimy jak będziemy mogli tutaj gdzieś w pobliżu torty, bo te torty muszę zacząć stawiać, żeby zdobywać też tam dla siebie nagrody. Postawimy gdzieś torta, postawimy. Mam 25 tortów, więc tutaj będziemy sobie pomalutku działać. Przygotowanie, wyślemy, żeby też pomóc w zbieraniu, żeby mieli 25 tortów, za każdy ten tort dostaje tutaj tą skrzyneczkę, więc sobie pomalutku tutaj będziemy to robić. Muszę trochę tortu postawić, a tu mam ciężko z miejscem, bo widzicie, że ludzi jest dość dużo. Dzisiaj graliśmy altar w takich godzinach niefajnych dla wody, więc wygraliśmy ten altar, chociaż tyle. Zobaczymy jak będzie wyglądał Kingsland i Pass 7. Nie nastawiam się jakoś bardzo na nie wiadomo co, no ale zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. No to chodźmy może na te rybki. Zmieniamy łowisko, czy idziemy na nie? Nie no, 100 rybek. Ok, lecimy po 8. Codziennie można zdobyć gdzieś chyba, tam było chyba 665, zaraz pokażę wam, bo nie pamiętam po ile tam można zdobyć tych. Codziennie mamy tak, 6 za barbów, 6 za forty, czyli 12, za gońca mamy 6, czyli 18 i za zalogowanie, czyli 23 rybki dziennie możemy zdobywać. Ja stwierdziłem, że sobie zacznę już pomalutku je robić, nagrywam odcineczek, no bo wiecie, że lubię ten evencik robić, tym bardziej, że on jest taki typowy, mi się daje bardziej, wiecie, free to play, nie? Nie mamy tam nie wiadomo jakich tam pieniędzy w to sadzane. Zawsze lubię ten golden carpia wyciągnąć, wiadomo. No i lecimy dalej. Na razie tak oddaję średniawko. Jest karpik, ok. Jak już mam tego golden carpia, to patrzę co tutaj jeszcze zostało. Mamy 3×2, 3×4. Dobra, spróbujemy jeszcze wyciągnąć. Te fioletowe by fajnie było wyciągnąć, nie? Ok, tu jakaś jedna fiolet. Zmienimy sobie tylko łowisko teraz. A i tak mamy 7. A dobra, to już lećmy do końca. Aha. No to muszę teraz jedyneczkami. Szkoda, że się nie da na przykład zmienić na 7. Łap. Ok, mamy to i zmienimy sobie łowisko. Idźmy tutaj i tu zaczniemy łowić. Ja zawsze staram się tak, potem będę tak zbierał to na kolejne dni, no bo to jest chyba jeszcze 2 dni trwa, tak mi się zdaje. No ale też pokażę wam co tu można wyciągnąć. O, niebieski ten. I pokażę wam jakie też nagrody najlepiej wyciągać, no bo ja też mam tam swoje wybrane nagrody, które zawsze biorę. Akurat białe coś będzie, rybka biała. Wiadomo, fioletowe, złote, to jest super, nie? Powiem wam, że nigdy małży nie zdobyłem tej, która tutaj nieraz się pojawia, nie? O, fiolet. Fajnie. Nigdy małży tej nie zdobyłem, nie? To jest, nie wiem, to trzeba mieć chyba farta. Bardziej niż do Golden Fisha, nie? No i na zmianę zdobywamy, tak. Mówimy. Już nie mamy. Ok, teraz trzeba to wymienić. Egzotycznych mamy i teraz wchodzimy na targ.
I tutaj ja ogólnie miałem tak, że ja dużo tych monetek miałem wcześniej, więc oczywiście przynętę i te elitarne skrzynki sobie zaawansowane kupiłem, ale głównie mi zależało na tym, żeby to zdobyć, no i zawsze inwestuję jeszcze w to. No i w sumie potem już tylko zbieram, zostawiam na kolejną. Jakoś złote klucze mi same wpadają, więc ja tam się nie wchodzę. A, no i egzotyczne. Co tu zawsze bierzemy za egzotyczne? No jak mam golden, zawsze biorę formację jedną. I też staram się wziąć tutaj tą epicką. Ale epicką weźmiemy sobie później, jeżeli je tam wydropimy. Jak widzicie, mam jedną małżę. Ja ją wydropiłem dawno temu, więc ja jej nawet nie używam, no bo nie potrzebuję tego ataku. Ale wiem, że ogólnie, żeby ją dropnąć jest ciężko. Co tu mamy dalej? Mamy to, no to bierzemy oczywiście, że bierzemy to. Krabika. Oczywiście, że bierzemy krabika. I mamy tutaj tego, to też weźmiemy jedną. A potem jak zdobywamy kolejny, no to przeważnie właśnie używam na materiały, na przyspieszenia. Głównie się staram inwestować tak jak mówię, materiały i formacje, bo to jest najważniejsze. Golden Head jakoś teraz na razie nie. Ale te materiały nam się na pewno informacje przydają, a potem idziemy speed-upy, wiadomo, trening, uniwersalki, czy też leczenia. No, więc tak to wygląda. Tutaj mamy już po jednym, więc zobaczymy, co nam się uda jeszcze potem zdobyć. A teraz przechodzimy do formacji. Może coś tam fajnego dropniemy, może coś tam nam fajnego poleci. Oczywiście wszystko lecimy na cleana. Jak coś, oczywiście potem robimy swapy. PZ, ale jak były to tu i 3-3, to bym się zastanowił. Ale to już te takie do przepalenia. Buty i do przepalenia. No i teraz wchodzimy jeszcze, otworzymy sobie to. Średniawka. Średniawka. Ok, i teraz lecimy tu. Co tu mamy? Ogólnie słabizna, tylko chcę patrzeć, czy coś fajnego z statami. Że gdzieś tam odłoży, bo czasem się coś z statami fajnego trafi. 1-4 obrażeń. Ale nic takiego nie ma tutaj więcej. Wszystko do przepalenia. O, co tu mamy? Uduchowienie. Chociaż zadaje 5% więcej obrażeń, gdy ma ponad 70% szału. Okej, średnie, ale też statystyki średnie, więc to będzie do przepalenia. O, tutaj też statystyki średnio. Tu nie wygląda źle na tej piechocie, chociaż mam lepszy na fladze. Oddział użytkownika otrzymuje 2% mniej umiejętności każdego rodzaju. No to takie defowe, dobre. Ale też do przepalenia i tutaj kolce zwiększa atak. I też do przepalenia niestety. O, dużo teraz. Co tu mamy? Krnąbność. Ok. Oddział użytkownika ma oczywiście więc odporność na podstawowe obrażenia. Ok, to sobie zablokujemy. Chciwość. Za każdym razem, gdy oddział użytkownika wykonuje dowolny, zwykły atak, zyskuje dodatkowe 2 punkty szału za każde po 10% jednostek. Tu maksimum 10 punktów szału. No to się na tym nie wiem. Za każdym oddział użytkownika wykonuje dowolny, zwykły atak, zyskuje dodatkowe 2 punkty szału za każde 10% jednostek. Kurde, nie wiem, zostawię na razie, muszę sprawdzić, czy to jest ok. Metaliczny zwiększa obronę użytkownika o 3,5%, ale statystyki tragiczne. Tutaj też statystyki nie są jakieś super. Dobra, nie, bo gdyby statystyki tutaj jeszcze jakoś, możemy, to jest epicka, więc tu możemy coś wyrolować. No, a to jest pod pałkę, więc oddało nam na razie jedną fajną inskrypcję, tak trzeba powiedzieć, ofen. O, i znowu musimy liczyć tylko na... Dokładnie. O, nie urywa ani z tyłka, niestety. Lecimy dalej. Furia. Za każdym razem oddział użytkownika używa aktywnej umiejętności, zyskuje premię 8% do wszystkich zadawanych obrażeń od umiejętności i 3% od danych wszystkich zadawanych obrażeń kontrataku. Ok, to sobie na razie zostawimy. Tu mamy lipę, tu jest lipa, tu jest lipa, Lipton, a tu brutalność. Zwiększa atak użytkownika, łucznicy. Stawimy do sprawdzenia. Ok.
Rzuciliśmy wszystkie te, które chcieliśmy, to zostawiamy. Torta mogę kolejnego użyć? Co nie mogę? Aha, bo tort jeszcze się nie skończył. Jakiś kod błędu? What the fuck? Okej. Wydaje się dziś pewny, że te torty stawiać, no bo lipa, że nie mogę. Dobra, wróćmy do formacji. Chciałem tam parę formacji przejrzeć tego na tym klinie. Ta furia. A, tylko to jest na tym pierwszym. Nie wiem czy... Jak mam na pierwszym, czy tam mam? Szaleństwo, nie, dobra. To ją na razie zostawimy jakby co. Już do przepalenia. Brutalność, tutaj zaznaczyliśmy, że zostawić, a tam tu do przepalenia, tu flaga. No i tutaj mamy to. No i w tym momencie tutaj na flazy nie mamy nic ciekawego, ale mamy tutaj o 2% więcej obrażeń otoczonym oddziałom. No ale strategia jest dobra. No i do tego jeszcze mamy dobre statystyki tu. Na tych krnobności coś wyciągnąć, to będzie ciężko. On ma większą odporność na podstawie obrażeń, to też z jednej strony jest dobre. No kurde. Musimy zobaczyć, ale może nie na Queenie, tylko właśnie na Zugę, bo na Zugę właśnie się zastanawiam, żeby to zmienić. Nie, no tutaj wtedy skronność by nam weszła. Tylko statystyki dobre wyrolować na nią. Gdzie ta krnąbność jest tu? Próbujemy wyciągnąć coś. To zostawimy obronę jeszcze. Okej. Próbujemy tak. Okej, nie jest źle. Daje nam defa, a teraz możemy coś wyciągnąć lepszego z tych dwóch. Bo tu już 2% jest. Okej. Do końca. Nie ma nic ciekawego. Okej, ale i tak mi się zdaje, że ta krnąbność 2,5%. Zobaczymy sobie jak to wygląda na tym. To tu mamy 3 PZ, tu jest to. Tu jest def. Nie, no dobra, wrzucimy na razie statystyki. Tutaj Zugę zastąpimy. Wiem, że jest gorzej, ale jednak te epickie mi się bardziej w openie będą sprawdzać, tak mi się, jeżeli chodzi o defa. Tutaj możemy przemienić, ale mamy ostatnią opcję. Nie ma. Czy tu jest już do przerobienia? Bo ja próbuję, wiecie, 6 marsze tutaj pocisnąć trochę bardziej, ale potrzebuję te gemików pomarańczowych, więc muszę niektóre te też przepalić. Zresztą w sumie już przetworzymy. Jest, dobrze, lecimy. Dobra. Teraz forum, nie forum, czekajcie tu. Dobra, mamy. Może coś tam sobie uda jeszcze nam prolować na tych łukach. A tutaj jak wygląda. To, o, możemy sobie ten, okej, czy już zaczynamy marsz po... O, 12, to super i fragment ekstra, fajnie. Czy już zaczynamy marsz tutaj po tego szczelność na pincerze, bo to będziemy robić kolejne. Z tego co pamiętam, taki był plan. No i dobrze, czyli zostało nam jeszcze 160 parę tych. Okej, jest fajnie, chwalę se to i lecimy. Teraz jeszcze zrobimy sobie, spróbujemy na tych łukach coś wykręcić dobrego. Głównie na tych chcę, no bo tu są te epickie. Przemień, odpalamy oczywiście. Kurde, no co ty? Nic ciekawego, już nie mam. Szkoda. No i tutaj też bym musiał użyć to.
No i myślałem, że coś fajnego poleci. Też użyjemy, bo tu też będziemy musieli potem robić. Okej, no tak to wyszło. Myślałem, że będzie dużo lepiej to wyglądało. No ale niestety się nie udało. Potwieraliśmy troszeczkę skrzynek, potwieraliśmy troszeczkę. Zrobiliśmy ten z tymi. Z rybakami. Torta chciałem postawić, ale nie wiem, coś tu się zbugowało. Muszę chyba sobie nowe miejsce znaleźć. Z drugiej strony mam dobre miejsce tu do tego. Do ołtarza, chociaż kolejny będzie w sobotę. A w sobotę to chyba nie będę mógł zagrać. Zobaczymy jak tam czasowo. No nic, zostawimy sobie, może potem gdzieś znajdziemy miejsce. A teraz postawimy te torty, żeby móc z nimi tutaj działać. O, tutaj na pierwszy rzut ognia jakby się udało dostać, to już by było w ogóle z WP się wrzucić i jazda tu. Ale to już będę musiał zmienić wtedy sojusz. Kurde, no że się nie udało. No nic, będziemy musieli tego torta, ten tort się mój jeden kończy, tak? Bo on ma tam czas, nie mogę posadzić ich więcej, 24 minuty jeszcze. No to okej, na razie będzie trzeba tak działać. Otworzymy tą Elysium. Gemy. I będziemy otwierać dalej, jak tylko będziemy wpadać. Słuchajcie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, rozwijamy. Już za niedługo Zenit, ja już zacznę swój marsz po tą skórkę. Zacznę w czwartek, będę kończył w niedzielę, więc na pewno tutaj możecie śledzić, jak to będzie wyglądać. Na pewno zrobię fajny filmik dotyczący całego Zenitu. Będzie przypuszczam walka ostra o ten Zenit, więc no chcę zrobić fajny tutaj kontencik, żeby pokazać jak to u mnie wszystko wyglądało. No i pomalutku przygotowuję się też do filmu, gdzie będziemy wykuwać praktycznie cały 6. marsz złoty. Tak, no brakuje nam tylko tej monety na łuk, na broń. No, nie dam sobie ręki uciąć, że zdobędziemy jedną więcej monetę, więc w takim wypadku no ja tutaj muszę czekać na otarkę, bo nawet jeżeli przegramy KVK, tak, czekajcie. Tak, nawet jeżeli przegramy KVK, ja tu będę miał trzeci ten fragment, będę mógł kupić Huntera na pana tutaj Ragnara, no i potrzebuję mieć wtedy jedną monetę przynajmniej. No jak dobrze wiecie, kosztuje niestety trochę tych monet tutaj. Dwie monety kosztuje ta broń, nie? Normalnie brakuje chyba z 2K do Honor, normalnie bym kupił ją robił, nie? Bo tam, jak dobrze widziałem, jeżeli chodzi o materiały, też już jestem praktycznie przygotowany na full gear 6, na 6 marszy, no ale... Plan będzie prosty, ale to wam już wytłumaczę w kolejnym filmiku, więc dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Mam nadzieję, że fajne tutaj tematy wam pokazałem. No i co, wspierajcie dalej, pchajmy to wszystko do przodu. Hejo!